Hej, witamy serdecznie na kanale Archeolodzy HiFi. Po tej stronie Grzegorz, po drugiej stronie Darek. I przed nami... Cześć Grzegorzu, cześć, witajcie. Przed nami ciemna masa, że tak powiem. I co? Akai, tak jak widać na okładce, trochę będzie wszystkiego. 1993 rok. No to tak, VHS-y też będą. A w sumie były też HiFi. Zresztą widać, HiFi. Zobaczymy, co tam Akai de facto pod koniec swojej egzystencji jako producenta miał w swojej ofercie. Jak to wyglądało na tle też konkurencji. Oczywiście wszystko po niemiecku. Ja się niemieckiej uczyłem, nie będę czytał, bo chyba się źle uczyłem tego języka. Natomiast tu jest, tak ogólnie z Darkiem robiliśmy rozkminę, na co spoglądamy. Czyli tutaj na przykład mamy w tym momencie z 70 roku magnetowid. Magnetowid. Dokładnie. Tak, magnetowid. Tutaj mamy z autorewersem z 65 roku magnetofon Samo X, czyli być może na Crossfieldzie, raczej na pewno na Crossfieldzie, poznając po tym kółeczku o stronie mostka głowicowego. Jest ciekawostka, tak analizujemy każde zdjęcie. Tutaj jest jeszcze prawdopodobnie prędkość do ustawiania u góry pomiędzy szpulami. No i taki uszatek, wersja kompaktowa, bym powiedział, czyli de facto magnetofon, no może nie aż tak mały, ale no ten pomysł mi się mega podoba. Ciekawe, czy takie... Ale jednak gabaryty go są pomieszane, dlatego te ucha wypuścili poza obrys obudowy, poza magnetofon można powiedzieć nawet. Takie coś teoretycznie można by było dorobić do każdego magnetofonu, ale to taka myśl mi przeszła przez głowę. Tutaj co mamy? 78 roku VHS-a. Tutaj po prostu mamy amplituner AA1200. No, ma wskazówki, więc te wskazówki widzicie, jak jesteście blisko. To akurat przerabiam nas na sobie, że wychyły to naprawdę by musiały tak jak w końcówce mocy Technicsa, żeby było je widać z paru dobrych metrów. Tutaj już lata 80 jako cały zestaw, czyli mamy przede wszystkim KX-77. I ciekaw jestem, czy jest też z telewizorem wzmacniacz. Akai robił coś takiego z telewizorem wzmacniacz pasujący do tej serii. Kiedyś nie wiem, czy trafiliśmy na to, czy dopiero trafimy. No i też tutaj taki zestaw, powiedzmy, kamera, telewizor plus magnetofon szpulowy. Nie VHS, aczkolwiek mogę się mylić, jeśli okaże, że patrzymy na VHS-a. No, dokładnie, może to być VHS, bo ta kamera na twardy dysk na pewno jeszcze wtedy nie nagrywała. No więc tutaj, no okej, jest to ciekawostka. Być może uda nam się to rozkminić po drodze. To napiszemy na przykład tam, zrobię jakiegoś posta. O, tutaj jeszcze mamy więcej magnetofonów, no bo de facto Akai z magnetofonów słynęło. Tutaj jeszcze mamy... A ty nie miałeś takiego coś podobnego, nie miałeś? Takiego Akai? Tak. Natomiast tutaj uprzedzam wszystkich. Jeśli możecie jedną płetwą ruszyć i drugą jednocześnie, trzymajcie się z daleka od tego magnetofonu. Tak, tu są dwie końcówki. Ten jest M7, ten już jest pewnie na zwykłych tranzystorach, bo te wcześniejsze były lampowe końcówki mocy. No i skończył w częściach tego gościa z końcami. On pewnie nie wie, jak wyglądam, ale dobra. No cóż, tu mogli położyć cokolwiek i tak by nie zrobiło różnicy. Jestem okrutny trochę. Darek milczy. Tak, a nie, zgadzam się w ciszy. W ciszy. Natomiast tutaj widzimy coś, co jest raczej niespotykane. Ja się z tym nie spotkałem. A9500 i DAP tak. 9500. Tam z drugiej ręki na żadnym portalu przynajmniej na coś takiego nie trafiłem. A szukałem tego, także sprzęt dość rzadki, bo pewnie był strasznie drogi, więc myślę, że posiadacze jego trzymają go i raczej tego nie sprzedają. Może nawet dużo tego się nie sprzedało. Może nawet pochowają z tym wzmacniaczem właściciela. Tak. Jak sobie zażyczy pogrzeb Wikinga mu zrobią po prostu z wzmacniaczem. Preampem i końcówką. No okej, tutaj można by było przeanalizować, co tutaj mamy za funkcję. Tu jest chyba cięcie. AD filter, dobra. Okej, jest parę bajerów. Balans tak jak w Diorze, prawda? Mamy lewy, prawy kanał na cyferkach. Tak. Głośność.
I tutaj balans, no wiadomo, jak to będzie 53 to 51, no to wiadomo, że jest coś innego. Natomiast jeśli to jest kontrol, tak, to jest preamp, to gdzie tutaj jest regulacja tonalna? Czy w ogóle coś takiego jest? Nie wygląda, żeby tu się coś uchylało. A zobacz na lewo, po lewej nic nie ma? Wejścia, dużo wejść, jeszcze trochę wejść i AD, analog digital. No dobrze, ale dole? No to cóż, tutaj nie ma. Tu są wejścia, tu jest jakaś klapeczka, czyli to jest taka końcówka mocy, chyba z regulacjami by wychodziło jeszcze. Tak, no to wychodzi, że tutaj mogą być regulacje pod tą klapką, dokładnie. Tam pewnie są pokrętła. Stwierdzili, że to by zaburzało linię tego, cokolwiek pięknego sprzętu. No tak. Na zdjęciach zazwyczaj to tak ładnie nie wygląda jak w rzeczywistości. Tu jest ciekawostka, przepraszam, że wchodzę słowo. Tutaj całe te tą metanocę, że gadamy o czymś, czego na oczy pewnie nie zobaczymy. Ale postarali się w ten sposób, że widzisz, po lewej jest pusto, po prawej jest pusto, a tutaj tylko ten fragment chodzi jak w magnetowanie Alpina. Pokazując moc takie minimalistyczne podejście. No cóż, część musieli, że tak powiem... I co jeszcze mamy? Pilot do tego? Aha, to jest pilot, no. No to widzisz. No jest, no. To jest pilot. Być może te funkcje, o których mówiłem, że ich brakuje, są właśnie Są tutaj. na tym pilocie i tak patrzę się, że ten pilot ma tutaj na dole jakieś zawiasy, więc czy to jest klapka, czy to jest po prostu chowane w tym sprzęcie? No okej, tak, jest rozkmina. Czym dalej w las, tym więcej drzew. I niestety po niemiecku. No nic. Dobra, czyli być może to jest chowane. No i tyle. Tak, lecimy dalej. Tak, to tanie nie było, więc tutaj już po prostu wracamy do wieży, którą jednak możemy kupić, skompletować. Nie będzie to, podejrzewam, łatwe i to dziwo mówię nie tyle co kasecie wzmacniaczy, tylko raczej ten CD będzie ciężko dostępny i no tuner może nie aż tak bardzo, no ale jest drewno na bokach, więc jest bogato. Tutaj zaczniemy od tunera z niebieskim wyświetlaczem. No tuner to jest tak jak z tym koniem, jaki jest koń, każdy widzi, tak? Tutaj możemy jeszcze jakieś tutaj ustawić dodatkowo, czy jak szeroko ma zbierać to mono, high card. Okej, typowy tuner z lat 90, czyli w zasadzie już wszystko było, tak? To jest kwestia, czy teraz, ja nie wiem jak to jest, tak, no bo sam nie słucham, mam kilka tunerów, nawet niektóre po dość drogich remontach, natomiast no stoją, troszkę serce boli, bo ich nie słucham. Jak rozmawiałem ostatnio z kolegą zresztą z naszej grupy, no to mówi, że też rozgląda się właśnie za streamerem, tak, zresztą podobnie jak ty masz, nie? Więc myślę, że takie coś też będzie wypierało te, radio klasyczne, radio tradycyjne, w tym wypadku odbiornik, taki tuner do wieży. No dokładnie. No to nawet widać, że tutaj nie ma miękkiej gry raczej. Programator do ilu? Zakładam, do 20 stacji. Już chyba tyle nie mam w zasięgu nawet. Okej, ale tutaj weszliśmy w referencję, więc musimy. O, to jest bardzo miły akcent. W każdym katalogu patrzymy na coś, w zasadzie na napęd, prawda? Jest na bogato, jest tak. No plastiku tutaj dużo nie ma. O dziwo, to jest na plusik, ale są paski, to już cieszy każdego. Nawet dwa. Są paski, nie tylko paski, są też i trybiki chyba, tak? No, więc Przełożenia napędu, odbieranie tego napędu, więc... No musieli się postarać, no to jest mimo wszystko topowy. O, jak widać nie musieli pisać, jest wyjście cyfrowe. Jak z Gwiezdnych Wojen. Okej. Czy tutaj ten CD czymś się wyróżnia? Tutaj mamy funkcję licznika, czyli czas indywidualny, totalny, czyli całkowity. Elapse remain, czyli ten co pozostał. Jeszcze można zmienić. O, można wyłączyć wyświetlacz, bo why not? Autospace, no to jest akurat... Tylko boję się troszeczkę, powiem ci, Darko, tych AKI CD, bo kiedyś miałem taki AKI CD i po włączeniu go, to był jeden z tych starszych, powiedzmy tam, to było chyba jakieś Sanyo w sumie, albo coś podobnego. Ja myślałem, że mój CD jest zepsuty.
Później dzwonię do kolegi, on ma podobny, czy tam kupił jakiś czas później ten sam CD albo podobny model, wyższy model, niższy, ale ten sam okres, ten sam katalog. I się pytam, słuchaj, jak u ciebie ten stick działa? Bo mój chyba zepsuty jest. No. On mówi, nie, one tak mają. Po prostu coś strasznie z dźwiękiem, strasznego z dźwiękiem się stało, natomiast myślę, że tutaj w tym wypadku takiego topowego to już chyba nie pozwoliliby na wypuszczenie jakiegoś. Tutaj jeszcze mamy funkcję program, ja podejrzewam, na pewno to podobnie jak w takich wyższych modelach Denona, tu jest można sobie zaprogramować odtwarzanie utworów i na przykład to jest bardzo, czy do słuchania muzyki, czy jak chcemy sobie przegrać na szpulę, czy na taśmę. Znaczy wiesz, wtedy... to z CD-kami tak, ja bym proponował szukać CD-ka, który ma coś takiego jak Peak Search, bo to jest akurat przydatne, czyli wyszukuje powiedzmy maksymalne odchylenie od poziomu. I to całkiem fajnie można z tego nagrać kasetę całą, przegrywając sobie z płyty CD z racji tego, że po prostu no, ja to tak przynajmniej rozumiem, że od zera odejmuje powiedzmy te 2 dB, bo taki był pik znaleziony w CD-ku i wtedy zawsze max dobija mi do tego zera. I to całkiem fajnie wyszło. Taki off-topic mały. No, Okej. GX95 Mark II, czyli to już jest też taki tłusty kod, jak to się mówi, tak? No tak, chyba najtłuszczszy z tych wszystkich. Sam sobie to robisz, wiesz o tym. Dużo 3 i 3. Tak, sam sobie to zrobiłeś, więc pokornie czekam też. No okej, czyli ostatni sprawiedliwy magnetofon kasetowy, 93 rok, to już raczej CD wchodziło z buta i to do siostro. A Kai próbowało się bronić. No podejrzewam, że ten model parę lat wcześniej wyszedł na rynek, szczególnie, że to jest Mark II. Natomiast tak, no wiadomo, 3 głowice muszą być, głowice szkliwione GX-a. Tutaj mamy właśnie, co mamy, jakieś dodatkowe funkcje, bo te magnetofony późniejsze miały tutaj, jest kalibracja, jest poziom i bias, więc taki standard bym powiedział. I tu możemy sobie włączyć po prostu kalibrację. Kwestia tego, że jest tylko to jest ciekawe, że jeden przycisk służy do obydwu, czy po prostu po ruszeniu jakąś gałką przełącza się typ kalibracji. Wiesz, o co mi chodzi? Wiem, o co ci chodzi, wiesz co? Ja powiem ci, to mam, ale nie używałem tego. No tak widzę teraz zerkam, pod stołem to leży i nie używałem. Muszę kiedyś użyć tej funkcji. Tak, ale też masz poziom i bias? 2 Grzesiek. Raz, dwa, trzy, 4, tak, mam to wszystko, tak, mam tak samo. Okej, no to Darek się kiedyś wydaje, łaskawy, jak się schyli pod stół, to nam tutaj powie, jak to działa. No powiem, tak. Dobra. O, tutaj nóżki, że nie ma dykty chyba pokazują, bo nie wiem, czy to ma jakiś sens. Ale dobra. No, jakiś cel musiał być tego wszystkiego, tak więc pokazywali płyta miedziana albo pomiedziowana, że wiesz, jakieś tam interferencje nie wchodzi, to tak jest, jako ekran to zrobione. Magnetofonie kasetowe. Tak, magnetofonie AM95. No, ten niższy model miałem w rączkach, jakieś tak, powiem ci to, ja lubię tak starsze rzeczy, takie bardziej czasami dziwne, a tutaj jest tak na wskroś minimalistyczne. No, lata 90. końcówka 80. No wiadomo, że taki minimalizm musiał być wprowadzony w tym, bo wszyscy tak robili, to dlaczego oni by mieli nie robić. Natomiast brakuje mi tutaj już na dzień dobry, to jest moje oczywiście prywatne zdanie, jeśli coś jest z wysokiej półki, to tak jak nie kręcę gałkami, fajnie by było, jakbym miał po prostu jeszcze dodatkową regulację na przykład średnich tonów. No sorry, Grundig 79 R45 miał nie dosyć, że regulacji tonów średnich, to jeszcze miałeś wybór częstotliwości, przy której tą regulację dokonujesz. W 79, 8 roku, 9, a tutaj oni jakby zrezygnowali z tej ilości funkcji na rzecz po prostu bass, treble, jest kontur. Nawet chyba konturu nie ma. Ale wiesz co mi się przypomniało? No kiedyś jak żeśmy byli na targu, chyba taki stał. Pamiętasz? Nie 95, nie. Niższy model. Drewna nie miał, więc chyba niższy model. Nie miał, no ale to drewno jest opcjonalne. No i tutaj się chwalą tym, co chyba dobrze się chwalą, bo jednak mamy zwykłe tranzystory, a nie STK na końcówce mocy. Sobie odpuścili STK. No i źródeł też jest sporo. Ciekawe, czy gdzieś tutaj jest opisane, jaką to ma moc. No myślę, że... 230 W w sinusie na kanał.
To jest tłusty No, kotek. taki podwójny monster pełną Tak, gębą. 230 watów. I to jest cały czas, będę to powtarzał, nie mówię, że co odcinek truwam tyłek w związku z tym, ale to jest tylko 3 dB więcej niż 100-watowy wzmacniacz. 3 dB. Jak macie te 3 dB przekolumny, to możecie powiedzieć przy 100-watowym wzmacniaczu, że macie 200-watowy wzmacniacz, bo będzie to mniej więcej tak samo pykało głośno. To i tak granica bólu już jest przekroczona daleko w tyle, więc jak ktoś bardzo potrzebuje, to proszę. Mamy 230-watowy Akai. No tutaj nadal jest drogo i nadal niedostępnie. Zobacz, te wyświetlacze takie trochę wyglądają jak z Denona czy Sonkio, prawda? Tak, no jak widzisz dużo zielonego, to musi być Zonkio, no coś takiego jest. No, jest. tak. No być może tu była jakaś kooperacja, bo tutaj akurat pozwoliliśmy sobie zobaczyć na sam koniec tego katalogu jeszcze, przed odcinkiem i tam miejsce produkcji było dość ciekawe, a tutaj, no cóż, ten zestaw, te CD Akai, one są rzadko na rynku, w którym zauważyłeś? Tak, zauważyłem, natomiast tutaj chyba widzę ten wzmacniacz, który żeśmy kiedyś mieli okazję widzieć. To był chyba ten, 67. No już na Tak. pewno ten. Okej, Tak, to ty lepiej pamiętasz ode mnie. Do nas nie pamiętam. masz pamięci, ale widać do front paneli masz. Bardzo Tak, do dobrze. front paneli ma. Zresztą pamiętamy, bo sam mówiłeś, że człowiek woził ten wzmacniacz już chyba pół roku i nie mógł go sprzedać. On tam cenę dość dużą wywalił za Jak niego. na warunki targowe, bo to wszystko Tak, jak na tak. No, bo na targu to, no sorry, on ma pralkę, tak? Albo nie wiem, zestaw mebli jakiś. On nie jest osobą, która, powiedzmy, no nawet jak ci powie, że to działa, to przeważnie jest tak, że coś i tak nie działa. Tak. Przywozisz do domu i Tak, raczej tam nie bierze się na wymowę. Panie, jak coś będzie nie działać albo będzie zasiarczony jakiś potencjometr, to pan mi odda pieniążki. No to tak nie jest. Tak się później będzie się chciało jeździć. To samo ja kupiłem Brauna tuner ostatnio, bo chciałem mieć ten tuner, no wszystko działa, tak, zrobione, tak. Wszystko oprócz stereo. No super, się ucieszyłem. No. Taki drobiazg. No tutaj widać swoją drogą na czerwono oznaczyli cyfrowe wyjścia i wejścia. Tutaj wejścia. Cyfrowe wejścia. I no jest dużo do zabawy, czyli to, że mamy takie opus magnum, jeśli chodzi o wejścia, bo mamy tuner, 3 tejpy tutaj są. AUX, phono, CD i do tego Tuner jeszcze i masz właśnie digital. 3 cyfrowe. Tak, cyfrowe, tak. No. Okej. To jak mówisz, zaznaczone na czerwono. To Co bardzo ciekawe, ładny smartfon. mamy stereo. On jest olbrzymi, tak? On na zdjęciu nie wygląda, ale to jest naprawdę kawał byka. To jest taka tłusta świnia. Nogi ty nie dobre. Co? No nic, no. Usiadł. No. Kotek, świnka, no to zaraz będzie tego, piesek tłusty. Okej. Dobra. I cała reszta, no to tutaj jest CD ewentualnie, ale to CD naprawdę wygląda trochę jak Onkyo, ten wyświetlacz, jeśli mogę zwrócić uwagę na to, no to tutaj ten taki cyferblat, powiedzmy, kalendarz, no to jest ewidentnie coś od Sony zapożyczonego, bo często gęsto Sony takie właśnie panele stosowało u siebie. Program, strona A plus B, to jest propos tego, że mamy płytę C plus D, ale to ogólnie chodzi o to, że stronę A i stronę B możemy sobie automatycznie tutaj ustawić, myślę. Ja nie wiem, czy automatycznie, może ręcznie sobie wybieramy. To by trzeba było mieć w rączkach, już przetestować. No tak. Ewentualnie nawet, czy to nie jest... Okej, gra w skojarzenia, nie będziemy się bawić. No i 3-głowicowy GX67, też kalibracja jest, Dolby BC jest i 3 głowice jak najbardziej są. No i ten wyświetlacz to naprawdę wygląda jak Onkyo, po prostu. My mamy znowu go... Aha, teraz po prostu jedziemy od frontu, więc te zdjęcia po lewej są B, bo tu całość obejrzymy, a tutaj mamy 57, model niższy. Tak jeszcze pozwolę sobie wrócić do poprzedniej strony. Ten ma 220 W pro kanal. Więc też... Niewiele mniej niż poprzedni, który miał 230. Więc to jest po prostu... Tam miałeś więcej drewienka, już takie bardziej dostojne, bym powiedział, złoto skromne, a tutaj tego złota masz zdecydowanie mniej. No wcale mnie nie dziwi, jak w takim razie 57 też nie będzie za bardzo stawała mocą. To już by trzeba było porównać z
Widzisz gdzieś te waty? 180 watów w sinusie. Więc nadal jest monster. Wzmacniacz, nie receiver, bo to jednak nie jest amplituner. Nie mamy cyfrowych wejść. Tutaj po prostu mamy troszeczkę mniejsze moc, nie mamy cyfrowych wejść, a reszta jest to samo. I co cały czas mnie dziwi, że nie ma tutaj funkcji kontur. Znaczy, może jest automatyczna, ale nie widzę jej. No i następne to już bawimy się znowu w odejmowanie, czyli znowu 130 watów, 47. To by trzeba było zrobić po prostu grę, gdzie jest Wally. No brakuje jednego przełącznika. Tutaj mamy source i off, direct operation, źródło i wyłączone. Dobra. No to już jest jak zwykle, jak przy setkach czy tysiącach procentów, które żeśmy oglądali, obcinanie mocy, no i obcinanie funkcji, tak? No coś musi być, coś za coś, tak? Znaczy nie, nawet nie tak, co obcięli, tylko wyrzucili dosłownie gałkę. No, dosłownie gałkę, bo tutaj przyciski jak zrobili gałkę, to i nie ma tej funkcji niedostępnej. Znaczy, tak? funkcję przenieśli w lewo, bo to jest ta sama funkcja co po prawej, tylko tutaj masz dwa przyciski, system A, system B, a w tym modelu masz na gałce to. Od logika. Identyczny wzmacniacz, tylko że po prostu bez gałki. 100 watów. Z mniejszą mocą, tak, no to już też. 100 watów, więc de facto jeśli jesteście miłośnikami dużej mocy, bo to jedzie szybciej, jak jest dużo koni, ciężarówka ma dużo koni, a nie jedzie szybciej, no to tutaj to są dla was. Obojętnie, który jest 100 watów, jeśli to was kręci, to jest naprawdę sporo. Dual Pull DC Servo, Full Discrete Power Amplifier, no okej. Czyli znaczy się bez STK. W pełni na elementach dyskretnych. Jakoś coś tak, kurczę, ciekawe dlaczego jakaś się tym chwali, prawda? Że nie ma tutaj żadnych elementów właśnie integrowanych. No okej. Wiesz co, no być może miały wtedy niedobrą prasę. Też nie można tego wykluczyć. STK. Tutaj. Tak. Tutaj ten Akai tak mi trochę starszymi techniksami CD Ten? zajeżdża. Tak. Tutaj, Mam coś podobnego, tam gdzieś jest zawalone, leży na dole. Też znaczy muszę go właśnie kiedyś to jest odpalić. w Akai dużo rzeczy, że tak powiem, właśnie brało od innych pewnie podwykonawcy, bo jednak zrobienie fabryki po to, żeby produkować na przykład CD, no to trochę kosztu by to było. Tych CD musieli sprzedać setki tysięcy, podejrzewam, żeby to się wróciło, więc no, o globalizacji już mówiliśmy, że jak nie wiadomo, to najbliższy kierunek to jest jakaś konkurencja po prostu, która na zamówienie zrobiła panel, przyciski, napęd, no tutaj być może Technics, bo ten, no znowu kalendarzyk na dole jest, CD79, no tu byśmy musieli sprawdzić i ewentualnie polecam sprawdzić, bo tego raczej w katalogu nie będziemy wiedzieć, jakiej firmy jest DAC 20-bitowy. To tak na mój guzek jest 20 bit opisane, to bym obstawiał AIWę po prostu. Ale to jest moje prywatne zdanie, po prostu tak z pamięci wyrażone, bez żadnych ochach. Powiem ci, niby wszystko fajnie, ale strasznie nudne są te topowe rzeczy. Tak, no to zgadza się. Chociaż CD69... To nie jest całkiem topowy, tak? Bo tam żeśmy mieli topowy w pierwszym zestawie odtwarzacz CD Akai. CD69, no to tutaj też nie ma co się rozpływać, wszystko jest to samo, znowu porównać lewą stronę do prawej strony, jaki przycisk, przepraszam, nawet nie przycisk, tutaj wyrzucono po prostu wyjście cyfrowe, direct out, digital out i tylko digital out, aha, czyli tutaj jest DAC, direct out, aha, czyli mamy wyjście bezpośrednio z DAC-a, ciekawe, czy jako transport. No to jest ciekawostka, CD79 od Akai z taką funkcją. Teoretycznie idziemy w dół. Wydaje mi się, że raczej na pewno. Tutaj widzicie, wiesz o co mi chodzi, to nie ma spójności nawet jeśli chodzi o CD-ki w designie. Jeśli to jest jeden rok, jeden katalog, to wszystkie wyświetlacze teoretycznie powinny być takie same, a tutaj wzięli od Sony na przykład. No właśnie można mieć wątpliwości, czy to jest jeden rok, tak? Bo tam była jakaś, na pewno była inna linia designerska. Te chyba są starsze, mi się wydaje. Tamte były nowsze modele, to są starsze. Raczej na pewno. Mamy kalkulatorek, no wszystko co w CD. Tak, no tak. o CD-kach ciężko powiedzieć, one grają. To jest chyba No to jest mniejsza rzecz niż gramofon, bo w gramofonie jednak ta wkładka, wymieniasz wkładkę, możesz się pobawić headshellem, matę. To w CD-ku może zrobić. Dorobić deseczki z boku. To tak naprawdę póki działa.
to nie ma po co otwierać tego, nie ma co tam zmieniać. No i tyle. CD37. Zobacz jak tam tego CD-ka obcięli już w ogóle z tych funkcji na front panelu. Tak, Z wkładasz płytę i grasz. kalkulatorka i jeszcze kilku innych. Tak, i resztę już masz z pilota. Co zostawili? Tu już nie ma zabawy. Ale możesz wyświetlacz, żeby w Batmana się zamienił ten CD. Tak, ściemnić albo w ogóle wyłączyć. No, to jest kwestia, co jest pod tym przyciskiem. Jak w samochodach Saba. No i co tu mamy? GX 75. No tutaj O, Normal Coffee, LC OFC. OFC to jest ta... A, dobra. Beztlenowa, tak, czy coś? tak, mieć beztlenowe. No dobra. Znaczy się, że jest lepiej ułożony materiał głowicy w tym wypadku by chodziło. Ten rysunek to podejrzewam powstał dużo lat wcześniej. 3 głowice. Znaczy nie, tu jest zwykła, przepraszam. Głupoty gadam czasami. Napęd też nam pokazali. Jest silnik. No jest silnik, to co ma nie być. Nawet 2 silniczki. Czy będzie trzeci? Dość kompaktowo to wszystko zrobili, nie? Upchane. No, tak fajnie się przyjdzie temu. Jak to wygląda przy serwisowaniu? No, odpukać ja na razie żadnego ze swoich AKI GX-ów nie musiałem robić, bo już kupiłem zrobione, ale... Te stare GX mają takie paski, że ten pasek przeżyje ten magnetofon, podejrzewam. Miejmy nadzieję, że tak jest, Grzechu. Nie, mieli paski od magnetofonu szpulowych, czy tam producenta, to układali od magnetofonu szpulowy, takie potężne paski. Prawie nie do zerwania. Natomiast no, tutaj jest co? Podwójny kapstan na 2 kołach zamachowych. Tutaj ten paseczek obejmuje zapewne tamto koło po lewej. Dobra, nieważne. To jest co mamy? GX 75 MK2. On się zdarza i wraca na rynek, więc no, z tym nie ma problemu po prostu. To mnie zastanawia tutaj motor, to znaczy to jest pasek. No właśnie, o co tu chodzi? Chyba nie za szybko to zrozumiemy, a szkoda naszego czasu i naszego, żeby tutaj myśleć, co autor miał na myśli. Na pilocika. No, nie dość, że dość enigmatycznie to jest przedstawione, to jeszcze nadal po niemiecku. Tak, Japończycy, Niemcy zawsze w dobrych kontaktach. No okej, czyli mamy to samo, co w tym poprzednim magnetofonie, to już jest koniec. To jest, tak, one się tam wiele nie różnią. Łabędzie śpiew AKI, tak? Już głową muru nie przebiją, nic lepszego nie zrobią, natomiast no, wygląda fajnie. I na pewno już jest tak dopracowany dość ten magnetofon, jeśli chodzi o... No właśnie, pytanie, czy o jakość, czy o produkcję. No kaseta została rozpracowana w 100% i już nic więcej raczej nie szło z tego wykręcić. Tam był GX, jaki, przepraszam, bo to tak spojrzałem. 75. Czy tu mamy jakieś pasmo podane? No nie, to już tutaj nie było istotne chyba widać. Nawet pasmo magnetofonu, no bo w zasadzie... No bo najczęściej na końcu są tabelki, no to też zwykłego klienta za bardzo pasmo nie interesowało. Znaczy no moim zdaniem pasmo jest takie, jak jest kaseta, bo no, tego się nie przeskoczy, tak? Gdyby Akai produkował jakieś swoje specjalne kasety do magnetofonu, przykładowo, no to wtedy może by szło coś więcej wydusić, ale tak to opisy typu, że coś idzie do 20 000 na takiej kasecie, na cienkiej ścieżce. No Akai, no poczekaj, Akai robiło serię kaset GX, prawda, do magnetofonów kasetowych. No okej, no to może coś w tym jest. Dobra, seria GX, nawet mam kilka, także... Okej, no to Darek też kolejna rzecz na liście do pokazania, czy te kasety Akai GX. No cóż, kalibracja jest, wszystko jest, 3 głowice. I myślę, że te 3 głowice w jednej kieszeni mają sens z racji tego, że te magnetofony jeszcze służyły do tego, do czego powinny, czyli do nagrywania albo z radia, albo z CD, albo z winylu. No tutaj już mamy bias po prostu, nie mamy kalibracji. Tak, mamy sam bias po prostu, więc to jest taki standardzik. Tutaj to jest GX 65 MK2. Czyli najniższy model, no na pewno występuje na Olixie. Podejrzewam, że jakbyśmy teraz pisali, to byśmy znaleźli. I tutaj DX, czyli już bez GX-a, ale DX. To mnie trochę boli zawsze. Nie wiem, czy to jest akurat zła rzecz, ale no te DX-y po prostu już są tańsze, bo nie mają głowic szklanych, teoretycznie. 3 głowice, no, ale bez szklanych. One występowały też chyba pod nazwą A+D. Czyli Akai plus Denon albo
Dobra, nieważne, to akurat zmyślam. Tak więc, no, DX-y zawsze to była taka seria budżetowa. To nawet było widać w przypadku GXC, tych leżaków z lat 70., bo miałem okazję otwierać i jednego i drugiego z tego samego katalogu mniej więcej, tylko jeden to był... No cóż, w tym wypadku, Grześku, to mamy zrobione tak wizualnie, że jak kogoś nie stać na GX-a, to może sobie kupić DX-a, z daleka wygląda jak GX, no i gra. I tyle. Dokładnie. Tak, Natomiast, i gra jest dobrze. ale ile widziałeś magnetofonu kasetowych, gdzie rzeczywiście ta głowica była zajechana? Nie liczę polskich. Wiesz co? No na razie odpukać to ja się nie spotkałem. No właśnie, ja też parę magnetofonu przewaliłem, ale żeby głowica była jakoś tam wyraźnie zjechana w magnetofonie, owszem, szpulowy mi się zdarzy, bo tam jest inna prędkość przesuwu, to też inaczej szlifuje to czoło głowicy, natomiast w takim kaseciaku to raczej niezbyt często się zdarzało. No tutaj chyba ostatni będzie ten, po prostu jest Dolby, bo Dolby było tanie, ale masz automatyczną kalibrację, proszę. Ciekawe, czy tu obok była też automatyczna kalibracja. No nie, tu miałeś pias i zobacz, niższy model 49 już ma automatyczną kalibrację. Tak. No to ciekawe. No ale to taki plus, tak? Wersja prostsza, wersja tańsza, a to automatyczna kalibracja też nie jest oczywistą oczywistością wśród innych producentów. I piloty. I w magnetofonach, i to tym bardziej tych troszkę niższych. Tutaj, tak, i piloty, tak. Tak, tutaj jeśli chodzi o tunery, no to po prostu spojrzymy. Ładny. Oglądajmy. Tak, i jedźmy dalej. Tak, dokładnie. Ładny, brzydki, ładny, no tak bym mógł to w skrócie powiedzieć. No, dual antena. Okej. Ma dwie anteny z tego. Ten ma pamięć. Ten też ma pamięć. No, w zasadzie słuchamy radia. Fale FM to chyba są do 15 kHz jakoś tak. Żeby nikt się nie rajcował tym, że do 20 kHz słucha, bo 15 to jest maks na FM-ie. O ile dobrze pamiętam. To już muszę zaznaczać. Także to moim zdaniem platynowa seria, proszę. Czyli mamy... No właśnie, tutaj czyli akurat... mamy szampańską, tak? Platynowa, czyli szampańska. Jaki to jest model? A to jest, widzisz, DX. ten model D tutaj. Tak, czyli to są Tak. DX-y. Moment, ja tutaj... Nie, dobra. Są DX-y, bo myślałem, że znowu zrobię falstart, że będziemy oglądać... Znaczy, no, podobać się może. To jest nawiązanie de facto do tego topowego zestawu preampa i końcówki mocy ze strony pierwszej. No i tu widzisz, ale że magnetofon jest już niższej serii. Mhm. Znaczy to wszystko było fajne, tak? To było robione dla kogoś, kogo nie było stać na te droższe rzeczy. Ale Była wygląda rzecz dobrze, tańsza, w całości. ale tak, właśnie o to chodzi, ale dobrze wyglądające. Nie było wstydu i mógł mieć właściciel, którego było stać tylko, powiedzmy tak, tylko w cudzysłowie, na taki zestaw, jakichś tam kompleksów, bo to dobrze wygląda, tak jak widzimy na zdjęciu przynajmniej. A ja mówię, w rzeczywistości to wszystko, co do zasady, najczęściej wygląda lepiej niż na zdjęciu. Mhm, dokładnie tak. I szczególnie tak jak wcześniej ja mówiłem, że wiesz, no tunery na przykład osobno nie robi wrażenia, ale jak już mamy secik, gdzie CD, który jest nomen bardzo ładny, tutaj widać, że to jest takie 3D, takie jeszcze pod kątem przyciski, ten panel też, no dla mnie robotę robi największą ten CD. I w całości, jak już mamy to już nie jest goły wzmacniacz, który no powiedzmy tam nie przykuwa tak uwagi, ale no zapalamy całość i możemy się cieszyć no w zasadzie wszystkimi podstawowymi źródłami dźwięku w roku 93, czyli radio, CD plus kaseta. No tak, na tamten czas bez winyla i bez data. Okej, tutaj myślałem, że to jest już Pro Magnum seria, proszę. M830 to są mimo wszystko sety. Czyli Tak, to są osobne. Tak, wygląda jak, w kawałkach, w klopkach. Tak, wygląda jak pojedyncze, ale są jednak całe zestawy. Przynajmniej nie będzie problemu. 2 razy 70 W w takim wzmacniaczu. No to jest. Było coś. I okej. No. Sorry. Na chwilę się odłączyłem. Tuner. No cóż, tuner taki podstawowy. RDS chyba w 93 już był. Myślę. Wiesz co? Tak, chyba był RTS. Tak mi się wydaje. Kaseciak
wyjątkowo brzydki. Przepraszam, że to mówię, ale to już jest taka... Czy tutaj tylko kaseciak jest wyjątkowo brzydki, właśnie jak przewróciłeś na tą stronę, to tak troszkę para ze mnie uszła. Nawet jak żeśmy oglądali, powiedzmy, tańszy model, tam z najniższym chyba wzmacniaczem przed chwilą, na tej drugiej stronie ten szampański kolor, to tutaj już tak jest, no widać, że bardzo, bardzo budżetowo. Bardzo budżetowo, bardzo biednie. Tak, nie ma przycisku oddzielnego, jest po prostu mechanizm zatrzaskowy do kieszeni, nie ma V-meteru, no bo po co? Ale nagrywa? Nagrywa. Jak to nagrywa? Tego nie rozumiem, po prostu. Jest CD. No, jak co nagrywa? No naciskasz regi, nagrywasz regi play i jedziesz, tak? No ale co, tak bez poziomu, bez niczego? Tak se? No bo nie ma V-meterów. Nie ma. Wiesz co? No właśnie nie wiem. Na dole. No patrzę się, bo tak trochę jakbyś to odjechał z tym obrazem, to byśmy mieli większy pogląd. Chyba że przez wzmacniacz masz sygnał. No na pewno, ale kwestia tego jak. Znaczy się, to wiadomo, że przez wzmacniacz jest sygnał. Natomiast może graficznie wzmacniacz, to chociaż tutaj nie widzę miejsca. No okej, czyli to jest naprawdę funkcja recording, to po prostu była włożona tutaj po prostu, żeby być. Nie nagrywałbym. Znaczy, nie nagrywałbym. Nagrywasz po prostu na ucho nagrywasz. Ale nie masz regulacji, Darku. To po prostu albo się nagra, albo się nie nagra. Nie ma czegoś pomiędzy. Tak swoją drogą teraz tak na to spoglądam i to troszeczkę Fisherem zajeżdża znowuż. Była taka seria Fishera, oglądaliśmy tam bodajże katalog, czy tam przy okazji litery F na Olisie i był Fisher podobny do tego. Natomiast tak, CD jak najbardziej, jeśli chodzi z wyglądu, no to bardzo fajna rzecz. Mamy wyjście cyfrowe, bo tutaj mamy... To jest jeszcze, Grzesiek, zauważ, że to jest zmieniarka. Tak, zauważyłem, dziękuję. Aha, okej. Ciężko nie zauważyć. Magazynek. Tak jak de facto taki magazynek miały co? CD-ki Pioniera. Tak. Tu powinno... Ej, zobacz magazynek, a tutaj jest jeszcze pod spodem chyba szuflada. Wiesz co, nie wiem, czy to jest... To już szuflada, tak. No to wychodzi ta szuflada razem z magazynkiem chyba, tak? Czy co? Nie, to jest P1, czyli płyta pierwsza. Tak. Czyli on bierze z tej szuflady, opuszcza? To ma sens? No tak, 6, raz... Sorry, że tak liczę, raz, 2, 3, 4... Tak, 6 i opuszcza. I on na to, żeby można było szybko po prostu otworzyć, zresztą tu masz, widzisz, otwieranie magazynku i szuflady, więc po to, żeby można było tą jedną płytę, która aktualnie jest odtwarzana, wymienić sobie. No, ciekawostka. CD najbardziej rozbudowany z tego wszystkiego. A to jestem ciekaw, jak to tam w środku się odbywa. Bo jak na przykład chcesz sobie przerzucić płytę, którą masz na samą górę, na sam dół, to jak to idzie? No bo trzeba poszukać i porozwalić. No. Jak już to zrobili? Być może do tyłu się przesuwa. No, nie będziemy tutaj robić w tym momencie rozkminy, bo pewnie jest zupełnie inaczej. Dobra, teraz nie wiem, czy... No nie to samo, ale podobne. Sorry, bo szukam różnic, powiedzmy, bo wiesza chyba jest ta sama dokładnie. 800, nie, wyższy model. Tu, a nie, 830. Dobra, czyli to samo, tylko że mamy powiedzmy 2 razy 55 W. Tam było troszeczkę więcej i w zasadzie reszta to samo, ewentualnie kolor się bardziej zgadza, bo wychodzi na to, że jest taki siwo-czarny. Ale mamy cyfrowe wyjście. Gramofon, no ciekawe w sumie jaki. Proste ramię. Wygląda na nudny. No, tak, ale takie coś było jeszcze, pomysł. No taka była moda, też pamiętaj o tym, że boomboxy i tak dalej z lat 90. to było coś zupełnie innego. Cyfrowy equalizer. Digital Sound Processor. To ładnie. Można by było po angielsku powiedzieć. Jeszcze napisane, że miał funkcję karaoke. Sorry, dla mnie to jest Fisher. To wygląda jak Fisher, po prostu. Tylko ze znaczkiem AK i może coś tam z przodem podbali, ale nawet tutaj kolorystyka zgadza się z Fisherem z tego okresu, więc to dla mnie jest taka odpowiedź. I tutaj co mamy? Czy coś napisano o tym? Nie. Gramofon. Zobaczmy. Super. Okej. Tutaj mamy różnicę, za co dopłacamy, tak? AB, tu nie mamy wyboru. Turbo Equalizer. Aż się wrócę do tego, gdzie jest ten Turbo Equalizer. Auto Reverse Deck 1.2.
Aha, czyli tutaj jednak parę rzeczy było pozbawionych. Zobaczmy na zdjęcie, Darku. To tak, pyk. Nie. A widzisz, pierwsza kieszeń jest tylko w jedną stronę, druga jest autorewersem. Zresztą dużo szukać. Ale ten turbo equalizer? Tuning? No Bass Treble po prostu. No okej, coś tam zrobili. Tutaj mamy... No, tu można już odetchnąć troszeczkę przy tym. To już wizualnie lepiej wygląda, bo Mini system. tam to było nudne jak kostka masła. No, tak, na szczęście było segmentowo. Jeszcze nie doszliśmy do tego. Natomiast tu mamy mini zestaw i to mimo wszystko, że to jest całkiem świeże, przynajmniej dla mnie. No chętnie bym coś takiego na półeczce sobie potrzymał. I nadal nie ma przy kasecie żadnego V-meteru do regulacji poziomu. No chyba, że to automatycznie się robi, to w sumie mogło tam być, że automatycznie. Automatyka magnetofona to już występowała. Trochę To jest wcześniej. tak, mamy tutaj ten zestaw na pewno taki jest 33,6 cm, nie więcej, bo widać No tutaj. to powinien podać. tak. To powinien podać. Jaki jest rozmiar tego? Nie widzę, żeby było napisane. Milimetrów tutaj szukamy sobie. No okej, pewnie na końcu w tabeli zaraz będzie. No ale no przede wszystkim tutaj ten sound processor model EA. Po co napisali model? Może też Nie inny rozumiem. jeszcze model tego sound procesora. Nie, ale literalnie napisali model EA750. Wiesz, o co mi Nie, chodzi? co ja mam ci odpowiedzieć? No nie wiem, co mam odpowiedzieć. Ale napisali. No tak, ale... Może uważali, że za mało tekstu będzie, więc do każdego klocka dodali słowo model. Taka I ciekawostka. zawsze dłuższy podpis. Dopieprzam się tutaj tematem, też masz. ale zaskakuje mnie Przy to. CD-ku też masz model. Tak? A tu mamy model? Model. Dobra, czyli model jest wcześniej. Jest model, no. Das model. Okej. Czyli co mamy? Super basy, bo to jest najważniejsze dla wszystkich. Mieć super bass. Source Direct. Po prawej selekcję, chciałem powiedzieć segregację, ale no selekcję. No po prostu. Zresztą uratowałem się, jest napisane selektor. Widzisz jak jest. Ten CD nie za bardzo mógł działać chyba osobno, dlatego że wyświetlacz do CD-ka był w tunerze, Grzesiek. Aha, no tak. No. Tak więc no końcówka. Znaczy wzmacniacz w sumie, nie? Tak, wzmacniacz i pod wzmacniaczem mamy jeszcze magnetofon dwukasetowy. On też Zdecydowanie ładniejszy od poprzedniego, aczkolwiek no kaseta... Aczkolwiek równie marny. Dobra, tutaj mamy... Tam mieliśmy Mini Systems MX905, czyli znowu jedziemy w dół. Znowu kastrujemy, bo why not? Nadal korektor, equalizer do góry. No to robiło przede wszystkim robotę w tym, myślę, ten equalizer. Tu nie będziemy się rozwodzić, nadal zmieniareczka na 3 płyty. Kaseta jest po prostu, bo jest. Na 2 latach gwarancji AK i to się liczy na kasetę. Widać, szanowali się i nie dawali dłuższej. A tu co mamy? Model MX6 50750. Czy jakaś moc? 2 razy 50 W 650, a 750 ma coś? 2 razy 60 W, więc w zasadzie taka różnica, nawet jak spoglądam lewo, prawa wieża, no kosmetyka po prostu. Co robi 5 W różnica? Ale dalej jesteśmy, no po prostu dalej jesteśmy w marketingu, no. No tak, tutaj, tu przepraszam, tu mamy taki paseczek podświetlony, tu już paseczka. A tu już nie ma paseczka, tak. Dokładnie, no to jest takie porównywanie właśnie, to powinniśmy przejść prosto jak przez, właśnie powiedzieć, 60 W, 55 W, reszta zostaje, gra, natomiast tu przynajmniej Akai pokazał jakie Klocek jest mniejszy, mniej plastiku, a i tak trzeba było mieć osobną formę do wtryskarki na to, więc tak za wszystko się płaciło i tak się płaciło. No dokładnie, więc tutaj po prostu takie na siłę, że no bo to było głupio w sobie mieć katalog, gdzie masz jedną taką wieżę, jedną taką, no to trzeba było to jakoś rozmnożyć i to zrobili. No tutaj nie mamy equalizera już. No i w zasadzie tyle, to do góry to jest... Aha, to jest powiedzmy wzmacniacz, tak? Model TP500, czyli 550, przepraszam, to jest 550. 550, 650, 550, czyli wzięli zmieniarkę CD, czyli z tego modelu obok,
bo widocznie tutaj nie przewidzieli CD. Ciekawostka. I kolumny, piękne plastikowe. Ja teraz akurat dostałem takie kolumny, bo tutaj czasami kolumny dostaję, za co dziękuję wszystkim. I o dziwo na przykład takie plastikowe, myślę, czy nie zrobić odcinka o tym, bo jestem strasznie ciekaw, co jest w środku takich Philipsów z lat 90. powiedzmy. I czemu cholera one mają 3 ohmy? Dosłownie mam 3 ohmowe kolumny Philipsa. 3. To już kwestia, czym się producent przy przetwornikach, tak, przy cewkach kierował, robiąc je 3-ohmowe. No właśnie to jest coś ciekawostka. 3 ohmowe Philipsy. Tylko dlatego. No i gramofon. No, tu już jest tandeta po prostu. Nie chcę mówić chińska, bo będę pluł kiedyś tymi słowami, podejrzewam. Okej, tu mamy co? ACMX 450. Na tą chwilę powiem Ci taki bardzo zachowawczy ten katalog. Nie ma niczego, co wielce by poruszało serduszko. No są fajne GX-y, kaseciaki, szpul już sobie odpuścili de facto. Były tak, początek katalogu był ciekawy, jeszcze jakiś porywający, a tutaj dalej, no to już taka komercja, no widać, to się plastik, sprzedawało. Dykta, Tak, dwusegmentowe. mieli kwity na to, że takie rzeczy się sprzedają i to tłukli, tak? Lepiej ileś rzeczy tanich sprzedać i zarobić niż kilkaset, wiesz, z wyrąbaną ceną w górę, aczkolwiek no wielka szkoda, bo... No tak, kontrabryganci, to- dlatego też z Arkiem zgadliśmy, że na początku ten katalog będzie, z racji tego, że to już jest chyba ostatni katalog Akai, jako Akai i tutaj byłem ciekaw po prostu, co zaprezentowali nam w tym roku 93. Tutaj jeszcze brakuje nam tego dwukieszeniowego GX-a, tak swoją drogą. To był No tutaj jest- 92, tak, nie wiem, tak. mam nadzieję, że trafimy na tego dwukieszeniowca. Mamy świnkę, czyli wiadomo, że będą teraz VHS-y. Ewentualnie uzupełnimy to pod koniec jeszcze tego dwukasetowca, bo w 92 w katalogu to widziałem. Ale to po prostu kwestia montażu. VHS-y to myślę, że zwrócimy tylko uwagę na te najbardziej sensowne, nadal te kolumnienki. AS92. Super. Jakaś moc? Nic nikogo nie obchodzi. Jasne, spoko. No i mamy VHS-a. No, tutaj ten VHS to jest ten sam chyba. To jest hi-fi? Jest hi-fi, oczywiście. Jest hi-fi. Więc tutaj akurat tak jak najbardziej bym chętnie przytulił. No wyszukiwanie, no to też 93 to już magnetofony, jak widać mają się bardzo dobrze. Ogólnie hi-fi możecie rozpoznać właśnie po tym, że ma jakieś tam V-metery, chyba że macie dużo szczęścia, jakieś stare JVC trawicie, które ma nawet analogowe V-metery do nagrywania. Tu się odbija się, dobra. Jeszcze przestraszyłem, że ma drugi jeszcze V-meter na dole, ale na szczęście nie. No tutaj też znowu jakiś JVC, jakaś kooperacja, no raczej wątpię, żeby to był typowo sprzęt wyprodukowany przez Akai. Chociaż na początku się szczycili tym, że VHS-y powiedzmy, czy tam magnetowidy robili sami też, ale na podstawie magnetofonów szpulowych, a wyprodukowanie takiego VHS-a, no to sporo miejsca potrzeba, żeby coś takiego zrobić. Tutaj myślę też, no po prostu pójdziemy dalej, bo jest hi-fi, tak? Model jakiś powiemy. VS F1000. F1000, tak. 1000, a poprzedni był 1100. O, do odmiany. No to jak ja już mówiłem, moje pierwsze zetknięcie właśnie z firmą Akai to nie były żadne takie te sprzęty hi-fi. W Peweksie tego raczej w latach 80. nie widziałem, tylko właśnie przełom lat 80. i 90., jak już jeszcze ludzie jeździli na wycieczki do Berlina Zachodniego, tam zawieźli kryształy. No kwestia, za ile te kryształy sprzedali i przywozili z powrotem, no, kto miał więcej tych zachodnio-niemieckich marek, ten przyjechał z magnetowidem, kto miał tych marek mniej, to przyjeżdżał z samym odtwarzaczem. I jeżeli chodzi o odtwarzacze, to pamiętam, że najczęściej, nie o magnetowidy, o same odtwarzacze, najczęściej były to Oriony i Akai. Czyli powiedzmy może coś takiego trafimy tutaj. Akai, tu chyba wygląda na bieda wersję. Sorry, że pewnie są miłośnicy magnetowidów wśród widzów. Natomiast dobra, czyli ten jest ostatni. Były pierwsze hi-fi, a tutaj no
No okej, no magnetofon tak szar po prostu. No ale jak się używało magnetofonu, pamiętasz? W latach 90. Magnetowidu, no to się Magnetowidu. nagrywało się albo jak kolega miał magnetowid, czy chociaż odtwarzacz, to się piratowało pirackie już kasety, tak? No, albo się nagrywało Tu filmy. jest chyba filmy z odtwarzacz swoją telewizorem. drogą. Tu jest swoją drogą odtwarzacz. To nie nagrywa? Play, pauza, stop. O, Rekorder, dobra, jest rekorder. rekorder, tak. No, Fajne. jednak jest magnetowid. I opisy są Dobrze. po niemiecku. Tak a propos. No wiesz co, no to Ciekawostka. wtedy Niemcy były rynkiem, tak? No tak, ale tak nie zwróciłem na to uwagi. Tutaj też po niemiecku. Jeszcze troszeczkę przeskoczę do tych topowych. Jak tutaj napisałem po niemiecku. Proszę. Można. Żeby na polski rynek zrobili coś takiego, to po prostu bym kwiczał. Jak to? Bym kwiczał z radości, jakby zrobili jak Ćwiczą albo byś chrumkał. Krumkałem, dokładnie tak, więc tutaj, dobra, przeskoczymy. Kamery, znowu takie coś, co... Też jestem ciekaw, czy ktoś zbiera kamery, bo jednak to jest już zabytek. No mimo wszystko jakość troszeczkę poszła do przodu i smartfon nagrywa troszeczkę lepiej niż ta kamera. No tutaj co mamy, no pewnie jakiś zoom, w tym wypadku 8-krotny i w zasadzie tyle. Uwiecznienie chwil, żeby czasami zobaczyć te nagrania po 30 latach. Ja akurat ostatnio oglądałem takie nagranie, no może nie sprzed 30, może sprzed 20 lat, więc okej. I no zestarzało się to dość kiepsko. To jest ogólnie ciekawostka, bo wygląda to jak coś mi to przypomina, kurczę. Bardzo. Tak, to coś to przypomina sprzęt z wojen gwiezdnych. Wiesz co to przypomina, Grzechu? Jak tam oni siedzieli na tej lodowej planecie Hot i tam chyba Han Solo oglądał te sondy, co tam pospadały. Właśnie czymś podobnym na biało pomalowanym. Może nie dokładnie czymś takim, ale podobnym. Tak mi się wydaje. Możliwe, ale to widać... Coś takiego było. Aczkolwiek tamten film tam powiedzmy przełom lat 70., 80., czy początek 80., tu mamy już początek lat 90., ale co do zasady to podobnie wyglądało właśnie taka lornetka z wojen gwiezdnych. Tak, żeby było śmieszne. Ja bym tego ciekawe. nie kupił za Chiny ludowe, bo jest to leworęczne. I to jest Wiesz ciekawostka. co? No nie kupiłem. A ja sobie czasami lubię podpisać lewą. No okej. Ale wiesz o co chodzi. Trzeba Nie? ćwiczyć. To jest typowo To dla wiesz. praworęcznych, tak żeby było śmieszniej. I to jest w ogóle na jaką kasetę, bo to mnie ciekawi, bo... To jest 8. 8. Aha, 8. dobra. Tak. No i tutaj się chwalą. No okej. Czyli Akai chciała być nowoczesna, więc zrobić co? Całą serię tych... No tam chyba widziałem z boku napis, o tam 8 widziałem. No tutaj jakieś Zergut i tak dalej, nagrody dostało. Spoko, fajnie. No fajnie wyglądało to, co miało nie dostać. O, no, masz tutaj swoje kasety. O, masz, no widzisz, masz 8, tak. 8 No to zwykłe VHS-C VHS. i SVHS. Dobra, i VHS tutaj leży zwykły. A VHS, szczerze mówiąc, gdzieś tam jeszcze leżą. U mnie muszę kiedyś się do nich dobrać, zobaczyć jak były nagrywane filmy czasami właśnie z telewizji w latach 90. Jest cały zestaw tych VHS-ów, mam nadzieję, że nadal i po prostu nie dostały po tyłku przez warunki, które są przechowywane. No telewizory, no to już te telewizory to ani to nie jest stare, ani ciekawe, no sorry, widzę tu. Wiesz co, teraz jak ja szukałem dla siebie tego starego Sony, to zwróciłem uwagę, że te telewizory potrafią przyzwoite pieniądze kosztować i powiem ci, Grześku, odwrotność tamtych czasów. W tamtych czasach im większy ekran, no 21 cali to pamiętam, to już wtedy było coś, to już było fajne 21 cali. No teraz 21 cali to jakbyś się w nocnik patrzył. Natomiast w tej chwili jak szukałem sobie tego telewizora Sony, no to im mniejszy ekran, no to tym droższy. Im mniej cali, tym drożej. Odwrotność, tak? Przerzuciło się. No tylko ozdobę być może ktoś to trzyma, albo właśnie do zestawu jakiegoś. Tak, no tak, dlatego tak, oczywiście, zgadza się, zgoda. Dobra, zobaczmy tutaj na szybko na parametry. To już te waty wszystko mówiliśmy, czyli ta seria wzmacniaczy, czyli od 100 W do 230 W na kanał. Kasety byśmy sprawdzili sobie, tutaj tunery, GX-y.
No właśnie, to powinien być GXC, bo kiedyś było rozróżnienie takie jak A i GXC to były kasety kompaktowe, a GX to były oznaczenia dla magnetofonów szpulowych. Szpulowych, tak. Dokładnie, więc taka ciekawostka. Tu już po prostu GX w pełni No ale został to mamy pchnięty. 93 rok, oni już widzisz, chyba nie robili magnetofonów szpulowych, dlatego już to powiedzmy ta nazwa GX przeszła tylko na magnetofony na kasetę kompaktową. No, parametry, jeśli chodzi o chromówki 20, 20, 20, 20, 20, 19, to jest ponad tyle, co kaseta daje, ale dobra. Ludzie kochają cyferki, więc tutaj mają cyferki, naprawdę, no, parametry wyśrubowane. Ta kaseta już miała prawie 30 lat, tak? 30 lat od wynalezienia, więc po 30 latach mogli troszeczkę pójść do przodu i rzeczywiście poszli do przodu. I 10 kg waży. 95. Tak szczerze mówiąc, 75 na to, no, parametrowo, no okej, tutaj nawet schodzi poniżej 20 Hz. To jest ciekawostka, bo to rzadko kiedy widzę magnetofon, który poniżej 20 Hz ma pasmo, ale to jest plus minus 3 dB. Te 3 dB, o których mówiłem, to jest różnica dwukrotności mocy kolumny w watach. To po pierwsze. A po drugie to, no, to jest 2 razy ciszej, więc jeśli mamy coś cicho nagrane, to jest 2 razy ciszej, więc możemy tego nie słyszeć. A te cyferki to są cyferki robione przez urządzenia pomiarowe dla urządzeń pomiarowych, nie dla ludzkich uszu, bo to nie są urządzenia pomiarowe. Bo tak mi się zebrało na moralizatorstwo. I teraz tak, tutaj jeszcze mamy HXM. No właśnie, HXM, a nie mieliśmy dwukieszeniowych, nie? Wiesz co, Grześku, to były chyba te z zestawów wieżowych, te dwukieszeniowe. Tak? No to być może. No No tutaj tak, 14, 15. No, widać, tak, widzisz, 36 cm to miało szerokość, bo ja się zastanawiałem, czy 33, czy 36. 36 cm, to były te 836 30. Okej. Aha, wymiary tutaj były, tak? Tak, Grześku, na dole. 36, zgadza się. O właśnie, 36. I masz wagę 2,9 kg, także to takie 36, maluchy. No maluchy plastikowe i tego, właśnie to jest ciekawe, że tego jednak nie sprzedali tyle, co by chcieli, bo nawet w tych niskich rejonach zakupowych, cenowych i tak mieli konkurencję dość zajebistą, bym powiedział. No, konkurencja to początek lat 90., no to tam silną konkurencję była, słuchajcie, pewnie pamiętacie, może starsi pamiętają, młodsi nie, była taka firma koreańska Goldstar, to później Goldstara, ja nie wiem, czy to padło, czy to Samsung nie wykupił, nie? Natomiast LG to był Goldstar przecież. Proszę Grześku? LG Goldstar? LG to był Goldstar. Może, już dosłownie, nie pamiętam właśnie. Ale dosłownie to było to. To było to, tak? LG to Goldstar, znaczy, ale jak to się nazywało Goldstar, być może dlatego nawet zmienili nazwę. Właśnie mi się wydawało, że Samsung to wykupił, ale być może nie. Straszny badziew to robiło i robiło między innymi właśnie takie też plastikowe wieże. Za grosze. Za grosze, tak. Oni robili telewizory, magnetowidy, ale to u nie kilka osób w rodzinie to miało, to obraz był, w ogóle jakość tego obrazu, czy to już nie pamiętam, czy to z telewizora, bo to miał mój wujek, ojciec chrzestny miał magnetowid Goldstara i telewizor Goldstara, to jak to się oglądało, to jednak było widać różnicę nawet tam między Sony a Philipsem. Też czasami była przepaść, no. Okay. Ale było to tanie. Tutaj co ciekawe, to jest ważny aspekt, na co bym zwrócił uwagę właśnie, bo to jest taka rzecz, którą no faktycznie na razie sobie odpuściłem, z racji tego, że zawsze chciałem mieć VHS-a IP, zawsze był rozwalony. Albo wybrakowany de facto, natomiast mnie bardzo ciekawi, bo dynamika przy VHS-ie IP jest powyżej 90 dB, to jest praktycznie prawie CD i pasmo 20 do 20 tysięcy Hz. No ja mam VHS-a HiFi od Marka, którego tu pozdrawiam. Marek wie, że ja go mam, muszę tylko go po prostu w końcu do serwisu zawieźć, tak? Ja nigdy nie mam czasu do tego serwisu pojechać, już też jak mam pakować paczki, dlatego ja nic nie sprzedaję, słuchajcie, bo jak ja mam pakować coś, ja ostatnio pakowałem sobie magnetofon do serwisu, tak, Pioniera, zajęło mi to godzinę czasu, ilość jobów, bałaganu naokoło tego zrobionego i byłem cały grzechu spocony po tym zajęciu, także strasznie nie lubię tego robić, więc naprawdę czasami wolę wziąć, wrzucić samochód, pojechać, zawieźć niż wysyłać to tak. No, czymkolwiek, a też trzeba dobrze zapakować. Potrafi po prostu. No, kurier potrafi, dlatego trzeba to dobrze było zrobić, zgadza się. Tak, ja wychodzę z założenia, że jak mogę rzucać paczką, to dojdzie do odbiorcy, że tak powiem.
No okej, czyli tutaj mamy mydło i powidło, wszystko na poziomie takim dość niskim. Nie ma czegoś, co robisz efektualnie. Jakikolwiek. Wszystko jest tak po prostu linearne tutaj, de facto nudne, że no nie dziwię się, że Akai, bo jednak Pionier czy Sony przede wszystkim, myślę, jakoś designersko wychodziło przez szereg. I to było widać, że to jest Sony. Bardzo chętnie zrobię też katalog z tego okresu, żeby porównać sobie właśnie, może latami spróbujemy jeszcze później, jak będzie więcej tych materiałów, to skompletować, czyli lata 70., 80., 90. Natomiast tutaj widać po prostu, że no Akai, no kiedyś było piękne. Po prostu było piękne, bo tutaj jednak te rzeczy no mają duszę, tak? Moim zdaniem oczywiście. A wszystko szlak trafił, bo plastik. Ja myślę, że jakbym miał wehikuł czasu, to pierwsze co, to bym się cofnął i kolesie od plastiku dopadł. I tyle. Wiesz co, jakby człowiek miał wehikuł czasu, to by musiał się zaopatrzyć w stare dolary, cofnąć się we właściwe czasy, no, kupić sobie tego tak, dolary kupić teraz, a tam wydać wtedy, bo to przecież inflacja, no to nawet dolara inflacja rusza. I wrócić z powrotem z tymi pięknymi sprzętami w kartonach. Tak. Ja już nie mówię wracać się do początku lat 90., chociaż tutaj naprawdę to jest wspaniałe rzeczy, ta wieża czy ta poprzednia, którą opisali, że jest high-endem, ale tak do lat 70., 80. chłopie byś się obkupił. No to byśmy się myśleli do dolarów, bo te sprzęty wtedy to też kosztowało worek pieniędzy, tak? Tak, no nie, no zgadza się, no ale tam powiedzmy, Znaczy ewentualnie jeśli chodzi o takie podróże w no. czasie, to myślę właśnie te 90. lata, bo wszyscy chcieli ten plastikowy ukośnik metalowy styl. Ja powiem syf, ale powiem styl. I wszyscy pozbywali się właśnie tych staroci z lat 60., 70., to wtedy można było kupić za grosze. Tak, no też masz rację, ale tak samo było z samochodami. Ja pamiętam, u mnie w moim mieście początek lat 90. I ludzie wtedy jeździli do Niemiec, ciągnęli te auta, tak, no to wiesz, kto miał trochę tych pieniążków, no to jak Golfa dwójkę, przywóz to był panem, tak. Ale pamiętam, u mnie po mieście jeździły dwie takie stare BM-ki, tak z przełomu lat 60., 70. Na dodatek były pięknie wyremontowane. Na ile pięknie, tego nie wiem, tak, co się kryło pod tym lakierem, ale zewnętrznie pamiętam, jedna na pewno była w kolorze pomarańczowym, takiej ostrej pomarańczy, to wyglądało niesamowicie. No teraz te BM-ki z takimi tymi ryjkami rekina i to były poprzednicy późniejszych trójek, straszne ceny osiągają, a wtedy to był po prostu tani samochód, tak? Niemiec powiedział, że mu ukradli, Polak wziął wsiadł, przejechał granicę na tej zasadzie, to były te auta przewożone, także teraz wiesz, przysłowiowymi piętami byś się w tyłek wycinał, jakbyś miał taką BM-kę kompletną z chromami, z tapicerką, z kierownicą, z wszystkim oryginalnym. Tak, woziłbyś się, nie? A wtedy no to oni się chętnie tego pozbywali, no ja mówię, a zgłaszali do ubezpieczalni, że samochód został skradziony, a samochód był już w Polsce, nie? No, pieniądze też niewielkie były. Natomiast tak samo tutaj, co mówisz, nie? Początek lat 90., no to mógłbyś się zapłacić sprzed lat 60., 70., ale to z drugiej strony taka jakaś, o takich głupotach mówimy o cofaniu się w czasie, więc... No okej, ale to tak bywa, no ale to podsumowując tak bywa, właśnie ten wypad w czasie, pytanie, czy za 20 lat to będzie coś warte nadal? Bo obawiam się, że nie. Bo to prawdopodobnie się rozleci swoją drogą. Bo ty miałeś jakieś Akai tam z lat 80. No niestety, tak, a widzisz, dobrze mówisz, że ja mam takie Akai z lat 80., ono już mnie zaczyna pomału drażnić, także ono się doczeka, ono się doigra, a na razie tylko dlatego się nie doigrało, że nie wyjechało na elektrośmieci, bo nie mam zamiaru już ani złotówki w nie wkładać, dlatego że trochę sprzętu na nim stoi, ale słuchajcie, ono ma taki plastik w front panelu, że on się utlenia. Ja sobie bo do magnetofonu chciałem się dopchać, żeby go sobie wyserwisować, no to później miałem co robić z cyjanoakrylem, bo po prostu cały plastik, nie uwierzysz, rozpadał się przy dotknięciu opuszkami palców, no? Ja specjalnie tam siatkę zastosowałem i go wzmocniłem. Musiałem powiercić nowe dziury na te śruby mocujące do chassis, ale to jest beznadzieja. Właśnie tak teraz siedzę i spoglądam na nie
i myślę sobie, że kiedyś ciebie wyciągnę, się z tobą pożegnam, bo to jednak, no to... Tak a propos, Zaczęło to jakoś też padać, tak? Zaczęło to jakoś padać, na czym zaczęli przycinać i w tym wypadku na pewno przycięli na jakości tego plastiku, bo z czymś takim w życiu się nie spotkałem, jak z tym Akai. Znaczy mnie tutaj jeszcze... Rozpada się plastik w dłoniach. My jeszcze się nie żegnamy, natomiast ja zrobię w tym momencie pauzę małą. Dobra? I co będziemy robić? To samo co codziennie wieczorem. O czym będziemy gadać? O tym samym uzupełnimy po prostu, bo to mnie strasznie ciekawi, ten kaseciak, więc zaraz wracamy, zostańcie z nami. Okej, wróciliśmy. Tutaj rozchodzi się o to, że idzie pas małcy, bo jeszcze przeglądałem katalog 92, 93 marki Akai, wybraliśmy 93. I tak kojarzyłem coś, że właśnie jest dwukieszeniowy magnetofon GX, którego brakuje. No, trochę się pomyliłem, bo jednak to nie jest ten model. Natomiast patrzcie na to, no kurczę. 2 razy GX. Jeszcze jakby był 2 razy 3 głowice z autorewersem, no to ten magnetofon by miał nieziemskie ceny, myślę, Darku. Ale to jest magnetofon niezwykłej urody. Tak. Jest bardzo ładny, wizualnie. No, Tak. to ja mówię 100 razy, sprzęt też musi się wizualnie... Znaczy dobrze jest, jak jest fajnie wizualnie zrobiony. Także on pasuje nam do tych GX-ów, które żeśmy poprzednio widzieli z katalogu 93. Bo jest tak, no prawie tak samo zrobione, no tu może są jakieś zapożyczenia, te gałki na środkowym panelu, bo już te przyciski funkcyjne nie bardzo, ale właśnie te gałki nawiązują nam do tych GX-ów 95, 75 i tak dalej, które żeśmy widzieli. Przynajmniej te gałki właśnie na środkowym front panelu. No i wyświetlacz no naprawdę ładny, mały, ale ładny. Mały, ale ładny. Po prostu z wykopem. Tutaj też ciekawostka, to akurat z Darkiem rozmawialiśmy też na ten temat, że tutaj masz recording, masz no właśnie, standardowe, ale podejrzewam, że recording też można zrobić continuous, czyli jak nagra jedną kasetę, jak nagrywamy, przerzuca automatycznie na kieszeń B. Albo możemy jednocześnie obydwie kasety nagrywać. Taka ciekawostka, jakby chciał ktoś z 2 źródła, znaczy z jednego źródła, ale 2 kasety, 2 kopie jakby robić, czyli kopiarka niemalże idealna. No i doubling speed podwójne, nie high speed dubbing, tylko podwójne kopiowanie. No bo jak teraz widzicie, on ma na 2 kieszeniach możliwość nagrywania. Tam jest po środku przycisk REC opisany na czerwono i na lewej też jest przycisk REC opisany na czerwono. Więc bardzo ładny magnetofon i to jest model I jest na pilota. GXW45. No myślę, że oznaczenie niskie być może nie kosztuje. Chociaż tutaj Darek byś musiał sprawdzić, jak to wygląda cenowo. To jeszcze pokażę mniej więcej, bo to jest ten sam katalog. De facto 92-93, ale widzisz, tutaj na przykład mamy tą wieżę, której nie mieliśmy tam. Tak, bo tutaj mamy wzmacniacz na przykład z equalizerem takim, no takim skromnym, bo skromnym, ale jest. Dokładnie, więc tutaj jest troszeczkę inne uzupełnienie, jakby ten przełom 92-93 roku jest troszeczkę inny. Powiedzmy zaraz, pół roku później szukaj coś innego. Katalog jest bogatszy. Aczkolwiek też dużo rzeczy się powtarza teraz, jak rzuciłem na to okiem, to sporo rzeczy się powtarza. Dokładnie, więc tutaj mamy... Są wspólne, nawet są te same zdjęcia. Tak, w większości tak, natomiast właśnie ten dwukieszeniowy magnetofon tutaj masz jeszcze zestawy, o. Z tym magnetofonem. No to jest właśnie ten magnetofon, ale to jest inny właśnie, Grzesiek, to nie jest. A znowuż inny, no rzeczywiście, kurczę, mnie w konia robią, no i inny, ja ci mówiłem, tak. A ten jest większy jeszcze, zobacz, tutaj ma jaki ten dół ma. Taki ciekawy. No ładny. On jest powiększony, żeby był chyba takiej samej wysokości jak wzmacniacz, wiesz, ten. Dokładnie, bo zobacz, to jest power switch, jest taki hebelkowy, powiedzmy. I znowuż, to jest, no właśnie, co to jest, na co my patrzymy i czemu ten gramofon straszny ma jeszcze boczki drewniane, no to już nie wiem co powiedzieć. No bo i reszta ma boczki drewniane. Wiem, ale wygląda to, no. Ale dobra, nie uprzedzajmy faktów, bo to jest de facto inny katalog, także tutaj... No tak, ale no nie będziemy, z drugiej strony nie będziemy do niego wracać, żeby drugi raz o tym samym rozumieć, więc lepiej uzupełnić po prostu tamten katalog. Taki masz zamiar. Dokładnie, sorry, tak się mądruję troszeczkę i sprawdzić, że po prostu w tym nie ma czegoś takiego, co... No jest ten magnetofon. Tego GX-a też nie mieliśmy tam chyba. GX-a 32. Bo tam były CS już. Tak, a to też go mam, tego GX-a, tak. No, czyli tu już mamy Dolby po Muszę prostu. go kiedyś włączyć, poruszać. Super GX Head, Auto Tap Selection, Full Logic Feather Touch Mechanizm. No i tyle. No mamy soft touch i mechaniczny licznik, bo to jest mechaniczny licznik.
No i tutaj te GX podejrzewam, że są te same. Tak, GX65, i tam powiedzmy w katalogu poprzednim już. 75 i To jest to 95 wszystko nie to masz. samo. No, ale bydle, to jest bydle. Piękna rzecz. I na pilocika. No i tutaj zostają nam te pierwsze, czyli już powiedzmy pół roku różnicy. I już jest troszeczkę inny asortyment, bo ten był, a 95 był. Nie był. Chyba Nie był, nie. Był. Gałka była? Jak nie wiem. Teraz sam zwątpiłem, co oglądałem. Był, dobra, sorry, nie odzywam się już. Czyli mamy to. No i w zasadzie kończymy na tym, jak zaczynaliśmy, ale warto było uzupełnić. To jest powiedzmy 9.2, 9.3 z głównym naciskiem na 9.3 rok katalog. Okej, dobra, tak żeby ten krótki odcinek skończyć. To samo, co zawsze mówię na początku. Zapraszam do subskrypcji, aczkolwiek nie zmuszam. To jest obligatoryjne i oglądanie tego też jest dla chętnych i obligatoryjne. Nikt nic nie musi. No jak zwykle dziękujemy za postawione kawy. Link w opisie filmu, jakby ktoś chciał to zrobić. Nie ma problemu. Miło. Zawsze bardzo miło nawet. No i cóż, i widzimy się za parę dni. Mam nadzieję, że po drodze jeszcze tam uzupełnimy kilkoma filmami mniejszymi, ale to no po prostu zostańcie z nami. A na razie, tymczasem dwie rzeczy chciałem powiedzieć na raz. Chciałeś powiedzieć tymczasem Borem Lasem, ale ci nie wyszło. Tak, dokładnie. I się sam zweryfikowałem. Dobra, no to co? Trzymajcie się, trzymaj daleko, na razie, hej. No cześć, hej. Do usłyszenia. Zobaczenia.